czajnikowy.pl. Subiektywny przegląd marek Yerba Mate gości dzisiaj następną paczkę z Argentyny. Jest to tym razem marka jeszcze mało znana w Polsce, ale i takim warto się przyjrzeć, ponieważ coraz więcej jest dostępnych u nas Yerba Mate pochodzących z takich mniejszych upraw, może nawet bardziej takich kraftowych, rzemieślniczych, nie ogromnych korporacji, które rozsyłają na cały świat ogromne palety i kontenery pełne paczek Yerba Mate, ale mniejszych producentów, których produkcja nie jest aż tak zachwycająca, ale do których mamy już dostęp w dzisiejszych czasach, kiedy to dostęp mamy właściwie do wszystkiego. Stąd dzisiaj Pájaro Azul, Yerba Mate pochodząca z Argentyny, z Misiones z Oberá. I tam produkowana jest od ponad 100 lat, jak twierdzi producent. Myślę, że możemy wierzyć, aczkolwiek jak na firmę tak mało znaną, to rzeczywiście robi wrażenie tak długa historia. O co chodzi z Yerba Mate z takim niebieskim ptaszkiem? Niestety nie znaleźliśmy. Niebieski ptaszek u nas nie kojarzy się dobrze, sami wiecie. Niebieski ptak nie rób, którego trzeba utrzymywać. Tymczasem w innych kulturach niebieski ptak jest posłannikiem bogów. Jest to jakiś taki symbol radosny, szczęśliwy. Kto zobaczy niebieskiego ptaszka, to jest dobra wróżba. Oczywiście nie ma zupełnie znaczenia, co to jest za gatunek ptaka, więc spędziłem długie godziny szukając. No i z mojego tutaj poszukiwania wynika, że może to być indygówka niebieska. Przynajmniej takiego niebieskiego ptaszka, którym w miarę przypomina kształtem to logo, znalazłem i on żyje w Ameryce Południowej. Ale zachęcam wszystkich, którzy pragną sobie troszeczkę może odłożyć ważniejsze sprawy na później, do poszukiwania w internecie, co to może być za niebieski ptak. Tak czy inaczej, Pájaro Azul, czyli niebieski ptak właśnie, to Yerba Mate, która zachwyciła mnie swoim wyglądem. Zauważcie, jest to mate bardzo ładna, bardzo fotogeniczna. Jeżeli chcecie robić na przykład jakieś zdjęcia Yerba Mate, to polecam tą. Ma fajne, spore liście, równe badyle, pyłu nie za dużo, da się ją ładnie wyeksponować i myślę, że jest naprawdę taka fotogeniczna i po prostu ładna. Yerba też może być ładna. Jeżeli rozumiecie, co mam na myśli, niektóre yerby są brzydkie. Zwróćcie uwagę, wysypujecie yerbę i taka nie ma to wyglądać, ma kopać, nie? Więc ta przy okazji wygląda. Sam susz jest spoko. Generalnie Pájaro Azul produkowana jest jako blend. Tutaj łączy się zarówno materiał pochodzący z plantacji, jak i ten z takich wysokogórskich upraw półdzikich i generalnie uzyskujemy z tego blendu taką kompozycję dość nietypową. Można się generalnie pobawić, jeżeli mamy niezbyt duże plantacje, niezbyt dużą produkcję, możemy sobie robić takie blendy. Myślę, że wielkie marki, które po prostu czeszą hektary plantacji, nie mogą tak robić, bo nie starczyłoby im tego surowca. Tak czy inaczej jest to ciekawostka. Sama ta marka produkuje Yerba Mate również pod innym logo, pod inną marką, marka pod marką. Generalnie jest drugi rodzaj tej Yerba Mate, nazywa się Adelante, Adelgante, Adelmate, trudno to wymówić, Adelgamate. Tak czy inaczej znajdziecie, skąd pochodzi. Również jest to mało znana. Myślę, że również weźmiemy ją kiedyś tutaj do naszego Matero i zainteresujemy się nią, ale nie całą produkcję będziemy mogli skosztować, ponieważ przeczytałem, że ten producent również pod różnymi innymi markami robi swoje produkty. Czyli na zamówienie, pod innymi jakimiś logo produkuje swoją yerbę i ona również jest wtedy wysokiej jakości. Ja nie wiem, co dokładnie produkuje, nie trafiłem, możliwe, że to jakieś takie okolicznościowe produkty. Tak czy inaczej pod tymi dwiema markami możemy tego skosztować, ale szczególnie ta jest bardziej znana i bardziej powszechna u nas. Sprawdźmy, jak smakuje, jak się prezentuje zaparzona. Bardzo dobra, bardzo w moim guście. Ja bardzo lubię argentyńskie Yerba Mate. I bardzo lubię, żeby miały coś świeżego w sobie, ale żeby też nie były wyprane zupełnie z takiej klasycznej yerbowej nuty, tego czym jest Yerba Mate. I właśnie ta Yerba Mate taka jest. Myślę, że to połączenie, ten blend. Mamy tutaj zarówno trochę takiego pylastego, zabrudzonego siana, mamy taką lekką, taką nutę czegoś porażonego
ale jest też taki powiew ziół, powiew takiej świeżości z łąki, jakiś taki trochę kwiatowy, trochę nawet miodowy, albo taki cytrusowy, jakby taką werbenę nawet wyczuwam. W każdym razie jest to złożony i ciekawy smak i to w yerba mate lubię. Nie lubię matę, która się eksponuje zbyt szybko i zbyt prosto, która ma jakiś taki bardzo łatwy do opisania smak. Myślę, że to jest cecha tej yerby. Trudno opisać ten smak, trudno opisać w ogóle doznania z niej płynące. Ja jestem zachwycony. Ja w ogóle jestem zachwycony yerba mate, zwłaszcza argentyńskimi, zwłaszcza z małych plantacji, z małych, mało znanych produkcji, więc dzisiaj naprawdę jestem zachwycony szczególnie i do tego podoba mi się jeszcze ten ptaszek. Także no, coś dla mnie. Ciekaw jestem, czy wy znacie, czy pijacie Pájaro Azul, czy może Adelga Mate również znacie, czy w ogóle znacie jakieś yerby z Obera, bo to nie jedyne. No i czy może w ramach prokrastynacji znaleźliście, co to za niebieski ptaszek. No, ja stawiam na indygówkę niebieską. Piszcie do nas. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.